Takie, wiesz, perły z lamusa tutaj. Teraz będzie Uniwersytet Trzeciego Wieku dla youtuberów. Taka sytuacja, dwa dziady polskiego YouTube'a sobie siedzą nad rzeczką w Krakowie. Nostalgicznie. Dzień dobry Państwu, witamy z Krakowa. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj z Karolem w Krakowie, żeby sobie troszkę pospacerować. Porozmawiamy sobie o fotografii, o Instagramie Tak jest. i pobawimy się telefonem. Samsung Galaxy A7, który ma nie jeden, nie dwa, ale 3 aparaty z tyłu. Bo widzicie, w fotografii to jest tak, że najpierw warto się zastanowić nad tym, gdzie zrobić zdjęcie i jak zrobić zdjęcie, zanim się je zrobi. No. Właśnie to robimy. Jak mamy gadać o zdjęciach, to może powiedzmy, kim w zasadzie jesteśmy względem zdjęć. No bo ja bym w życiu się fotografem nie nazwał, ty się trochę nazywasz. No tak wyszło. Pierwsza rzecz, jaką robiłem na YouTubie, to była fotografia. Uczyłem fotografii, to było śmieszne. W 2010 roku, mając pierwszą lustrzankę cyfrową, i wydawało mi się, że jestem troszeczkę lepszy niż przeciętny, więc to wystarczyło wtedy, żeby rozpocząć jakiś kanał na YouTubie, w którym mogłem powiedzieć: hej, też masz lustrzankę, kupiłeś ją sobie, to może nie rób zdjęć na trybie auto, tylko przełącz na manual i zobaczymy, co się stanie. Ja na podobnej zasadzie webshows napisałem wtedy, bo czułem się troszkę mądrzejszy niż średnia rynkowa. Mój problem z fotografią zawsze polega na tym, że nie umiem zamrozić tego jednego momentu, tak żeby miał duszę. Zawsze mam z tym problem. Umiem operować obrazkiem ruchomym i jakoś tak składać narrację w montażu, ale zawsze mam problem z tą pojedynczą chwilą. Więcej lajków na Instagramie można dostać, kiedy się robi zdjęcia w pionie, a nie w poziomie, ale to wynika z bardzo prostej przyczyny. Po prostu Instagram się nie obraca jako aplikacja, więc zawsze zdjęcie, które będzie miało więcej w sobie informacji, więcej ciekawego kadru, po prostu sprawi, że ludzie klikną like. No. Ja na spotkaniach z widzami często się pytam ludzi, czy chcą w pionie, czy w poziomie. Jak ktoś mówi, że wszystko jedno, to myślę sobie, kurczę, nie. Nie, no Będziesz mieć więcej lajków, jak zrobimy to zdjęcie w pionie. Ja zdjęcia na smartfonie zazwyczaj robię po prostu aplikacją aparat, bez kombinowania, bo wtedy wychodzą najczystsze. Natomiast do obróbki najczęściej używam Lightrooma, który daje naprawdę bardzo duże możliwości postprodukcyjne. Ja muszę przyznać, że mam w ogóle z Instagramem taki związek miłość-nienawiść. To znaczy, z jednej strony to jest takie moje główne chyba medium społecznościowe, na którym tracę czas obecnie. No. Najwięcej czasu spędzam Ja na Instagramie. A z drugiej strony Instagram jest dla fotografii dość ograniczający. Jest coś takiego jak fotografia w ogóle, wiemy o tym doskonale, ale jest coś takiego jak fotografia instagramowa, która, jak w przypadku fotografii normalnej ma ci dawać, nie wiem, nagrody, to instagramowa ma ci dawać lajki. To jest chyba taka najprostsza zasada: jeżeli nie za bardzo wiesz, jak zrobić zdjęcie czegoś, to umieść obiekt fotografowany na środku kadru. Instagram kocha, kiedy coś jest w środeczku, i Instagram kocha takiego Wesa Andersona. To jest jednak fotografia, która funkcjonuje w takim kontekście, że ludzie scrollują, prawda, idziesz i musisz się zatrzymać na Pół czymś, więc sekundy. coś musi być bardzo wyraźnie zaakcentowane. Zdjęcia muszą mieć bardzo wyraźny temat, po to, żeby wyrwać ludzi z tego procesu scrollowania. Ponieważ mózg tak działa, że najłatwiej wyrywamy się z procesu scrollowania, widząc twarz inną, to jeżeli ta twarz będzie duża, no to jest fenomen selfie cały, no po prostu w jednym obrazku. Zawsze fajnie wyglądają zdjęcia, jak są ostre, więc dodawaj sharpen na Instagramie, ale nie przesadzaj, po prostu. No, w takim życiu z aparatem w ręce jest ciekawe to, że jak dużo się to robi, to twój mózg się trochę zmienia i bardziej zauważasz
na przykład warunki oświetleniowe. To jest bardzo ważne, żeby wyrobić sobie Prawda. taką wrażliwość. Jak na przykład, patrzcie tutaj. O, mamy tu, prawda, słońce pada stamtąd, cienie się układają tak i akurat mamy tutaj jeszcze refleks od wody, no... Krzysztof bardzo skrócił to, co mi elaborował, zanim włączył kamerę przez jakąś godzinę, że od kiedy tylko zaczął zwracać uwagę na to, że jak pada deszcz, albo jak jest kałuża, albo jak jest od czegoś możliwość odbicia obrazu albo światła, to on zwraca na to uwagę. Myślę, że stali widzowie vloga dobrze wiedzą o tym, że jak jest kałuża, to trzeba zrobić coś takiego. To nie jest kałuża. Gdzie stanąć? A daj szerzej ręce. Nawet jak jest jakaś żaróweczka, światło smartfona, laptopa, jakaś lampka, neon, trzeba zwracać na to uwagę i ustawiać się tak, żeby wykorzystać światło zastane. Oczywiście jak się do niego ustawić, no to jest kwestia już interpretacji i tego, jakie zdjęcie chcecie zrobić, ale po prostu bądźcie świadomi, gdzie są światełka. Ludziom się często wydaje, że jak chcesz być bardziej pro, robiąc tam zdjęcie na Instagrama, czy to, że musisz właśnie używać trybu profesjonalnego, czyli manualnej ekspozycji. Ja tego używam tylko w konkretnych, uzasadnionych przypadkach, a prawie wszystkie zdjęcia, jakie robię smartfonem, są w automacie robione, bo wydaje mi się, że smartfony po prostu dobrze to robią. I robią to szybciej. Coś takiego, co się pojawia w pewnym momencie fotografii, ale to każdy chyba miał taki momencik, kiedy zrobił zdjęcie i ono takie było... Wiedziałem, dlaczego ono takie wyszło. Wiedziałem, dlaczego to zdjęcie miało mieć bardziej zielony albo bardziej czerwony kolor, albo dlaczego ja przepaliłem je, albo dlaczego było za ciemne. I to jest fajne. I to właśnie daje tylko tryb profesjonalny, no bo auto ci zawsze wyrówna wszystko do środka. No, ogólnie zdjęcia po ciemku, to polecam się pobawić, jakąś taką, ustawić sobie na przykład długą ekspozycję, nawet parosekundową, bo automatyczny tryb zazwyczaj podbija ci ISO, co powoduje, że zdjęcia są takie zaszumione bardzo, a właśnie można to nadrobić, dając długą ekspozycję. O moich zdjęciach na Instagramie ludzie często piszą: wow, jakim aparatem to jest zrobione, czy coś takiego, a bardzo często to są zdjęcia ze smartfona, zrobione po prostu z wyczucia kompozycji, chwili, no, bycia w odpowiednim miejscu i czasie. Bo to jest decydujące w zdjęciu. Bo też wszystkiego tak naprawdę, o ile aparaty są z roku na rok coraz lepsze i one mają lepsze sensory, to niektórych rzeczy nie da się oszukać, tak? Ciągle jest golden hour. No. Za chwilę będzie właściwie golden hour tutaj. Nic mnie tak bardzo nie bawi jak ta kamizelka. Wyglądam jak jakieś służby porządkowe, nie? No, jesteśmy na kładce. Tutaj nagrywane były sceny do filmu Kropki, Włodka. Tutaj na kładce jest taka kłódka podpisana TD plus Peja. Romans naszych czasów. Myślę, że jakbym miał wybierać między obiektywem w telefonie, aparatu w telefonie i czy chciałbym ten wąski czy szeroki, to zawsze biorę szeroki, dlatego że tam się mieści więcej rzeczy. Można upchać bardziej ciekawe kadry i jak się gdzieś podchodzi, to ta geometria jest taka ciekawsza, więc to jest bardzo przydatne. Jak się przełączy na ten szeroki aparat, 120 stopni, jest cholernie szeroko, to jest szerzej niż aparat, który... No szerszy niż ten. Ten Samsung A7, którym się tutaj dzisiaj bawimy, to jest taki telefon z półki cenowej, taki, że wiele ludzi może sobie na niego pozwolić, a jednocześnie w swojej kategorii cenowej jest to telefon właśnie z silnym akcentem położonym na aparaty i fotografię. W Samsungu A7 mamy właśnie aż 3 obiektywy z przodu. Jest szeroki, jest mniej szeroki oraz jeden obiektyw do tak zwanego live focusa. Taka funkcja, która pozwala ci wybrać to miejsce, na którym ma się skupić ogniskowa, ale dopiero po zrobieniu zdjęcia, a normalnie w takiej klasycznej fotografii zawsze wybierasz ten punkt podczas ostrzenia, tak? Jak patrzysz
przez obiektyw aparatu. No, więc możecie sobie tak robić zdjęcia, jak nie możecie się zdecydować na efekt. Ale to jest dokładnie albo... po to. To jest dokładnie po to, jak No. się nie możesz zdecydować. Co myślisz w ogóle No. na Instagramie o takich profilach z bardzo wyraźnym motywem przewodnim? Bo mnie się to strasznie podobają takie rzeczy, jak znajduję. No, to jest super na jedno posiedzenie. I potem się szybko chyba nudzi, nie wiem. Nie wiem, no to są piękne profile, takie w stylu, że ktoś robi zdjęcie, że zawsze jest żółty element w centrum kadru. I to jest super, tylko z drugiej strony, jak sobie myślę, że pół roku postawać tylko takie zdjęcia. No ja bardzo dużo śledzę takiej fotografii instagramowej, fotografii dronowej, fotografii takiej w stylu Hongkongu, czyli ciężka geometria architektoniczna i takie rytmy bardzo wizualne. Fajnie, ale fajnie, ale fajnie. Krzysztof tego nie widzi, bo lata, ale właśnie 2 promy z weselami pomachały sobie. My w ogóle to nie byliśmy umówieni ani nic, po prostu chłopcy nas zobaczyli tutaj, że jesteśmy zaprosili na łódkę. Zwykle jeżeli chcesz poprawić ten kadr, który na początku się wydaje nieinteresujący, to zrób jedną rzecz. Nie wiem, pochyl się, spróbuj po prostu z trochę innej perspektywy, z innego kąta. To zawsze wygląda lepiej, a naprawdę nie trzeba się ruszać z miejsca. To jest bardzo niespodziewany finał dzisiejszego dnia. Cześć! Na razie. Jeżeli masz telefon teraz zawsze pod ręką, to idę sobie radę w ciemności, idę sobie radę w super jasnych scenariach. Ma zwykle bardzo szeroki obiektyw, ma jakiś wąski, no nie masz wymówki. Tak, Nie masz więc wymówki, no. jeśli masz smartfona, to musisz robić ładne zdjęcia, bo jak nie robisz Właśnie tak ładnych, to robisz, się no. nie starasz. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobał nasz mały fotospacer. Zapraszamy Was na kanał YouTube'owy Karola oraz Instagrama Karola. Zapraszam bardzo serdecznie. I Instagrama mojego też, Ale jeszcze, jak wpadniecie do mnie, to możecie posłuchać długiej rozmowy z Krzysztofem. to prawda. Rozmawialiśmy. Gadaliśmy 2,5 godziny prawie. Bez cięcia.